Okej, witam Was ponownie i już ostatnie w tych reworkach, ponieważ jest to drugi i ostatni add-on do mojego reworku łososiowego. Ponownie, tak jak w poprzednim addonie, zalecam obejrzeć oryginalny film, rework, przed obejrzeniem tego, ale nie cały, bo on jest zdecydowanie za długi, żeby go oglądać całego. Chodzi mi o rozdział o klasach, ponieważ tutaj ten drugi addon skupi się właśnie na klasach, na postaciach i na wyposażeniu. Polecam zobaczyć rozdziały z klasami i z wyposażeniem moim zreworkowanym. I to nie tak, że jeśli nie obejrzycie tamtych rozdziałów, to pogubicie się całkowicie, tylko po prostu niektóre rzeczy mogą wydać się nielogiczne na pierwszy rzut ucha i oka, dotyczą czegoś, o czym ja mówiłem tam. Mówię, polecam, chociaż nie wymagam tamtego filmu przed obejrzeniem tego, bo te addony mają być do pewnego stopnia samodzielne. Po prostu dużo więcej wyciągnięcie z tego filmu i dużo więcej zrozumiecie od razu, jeśli obejrzycie tamten. To będzie taki benefit tylko dla Was. W tym addonie mamy znowu 3 rozdziały i to są rozdziały rasy, postęp i wyposażenie. Tak więc zacznijmy. Ok, to jesteśmy w pierwszym rozdziale, w rozdziale o ras. Bo trochę mnie dziwi fakt, że mamy inklingi, mamy oktolingi i tak dalej, to żadna z tych ras nie różni się na poziomie gameplayowym, mimo że biologicznie, biorąc pod uwagę, że pochodzą od zupełnie innych płazów, powinni się różnić, a się nie różnią. Więc ja to też poprawiam i to jest takie moje pobożne życzenie do czwórki, żeby w końcu konkretne rasy postaci różniły się między sobą gameplayowo, po prostu, żeby był sens na przykład graniem Inklingiem, bo on ma coś, czego nie ma Octoling. Chodzi mi o to takie gameplayowe, nie tylko fabularne, ale też gameplayowe różnice, żeby rzeczywiście grało się inaczej innymi rasami, no bo też biorąc z naszego świata, tak? Nasze Inklingi mają zupełnie inne mocne strony niż nasi Octarianie, powiedzmy, więc to też się bardzo różni. I idąc tą nomenklaturą, stworzyłem 4 rasy. Jedna z nich jest stricte wymyślona i jest stricte moja. Jedna z nich jest, to nawet nie wiadomo, czy to jest rasa, czy to jest po prostu design, nie wiadomo, bo to nawet nie jest, ona nigdzie nie jest wspomniana, ja ją sobie tylko tak nazwałem, że to jest rasa. No i 2 są rzeczywiście wgrowe. Pierwsza rasa to Inklingi i tutaj się nic w statystykach nie zmienia. Jedyne co, to Inkling zawsze ma dostęp do Dodge Rolla, chociażby jednego. Bo tak jak na tym filmie widać, flagową umiejętnością Inklingów jest właśnie ta taka tuszo-ucieczka, czy coś takiego można to nazwać. Za to Octarianie mają adaptację do tuszu. O co tutaj chodzi? Że im dłużej łazicie po wrogim tuszu, bardziej rośnie Wam odporność na ten tusz. Do momentu, gdzie zaczynacie sobie już po prostu po nim biegać i tyle. To wzięło się z tego, że prawdziwi Octarianie z naszego świata mogą nie tylko na zawołanie zmienić sobie kolor, pattern kolorów na sobie, ale też mogą zmienić teksturę, czyli to jacy są w dotyku. Ośmiornice mogą na przykład nagle stać się twarde i chropowate, do tego stopnia, że autentycznie możecie sobie pochlastać rękę o nie. Też skłoniło mnie do tego, żeby to jakby wczepić do gry. No i Octarianie nadal, że tak powiem, zostają ze swoimi normalnymi statystykami. Tutaj w statystykach one się nie różnią, ale mają inną mechanikę niż Inklingi. Teraz pora na coś, co rzeczywiście różni się w statystykach, czytaj Gwiazdookie Inklingi. To nie jest żadna oficjalna rasa, to jest coś, co ja zauważyłem. Mianowicie spójrzcie na oczy Marii, Kelly, Perły i Fry. Widzicie? Bo już wiecie, o czym mówię. Gwiazdookie Inklingi są większe od normalnych Inklingów o 20%. Co za tym idzie, mają większy hitbox o 20%, a z uwagi na swoją wielkość poruszają się o 20% wolniej. Tutaj chodzi zarówno o pływanie, jak i chodzenie, ale z uwagi na swoją wielkość i to, że mogą pomieścić sobie jakby więcej tych worków na tusze, mają lepsze odnawianie tuszu, no i też z uwagi na wielkość, że są większe, teoretycznie cięższe i potrzebują po prostu mieć jeszcze silniejsze mięśnie, bo Inklingi nie mają kości, jeszcze silniejsze mięśnie, żeby utrzymać się w pozycji stojącej, to mają większą siłę. Z uwagi na to
i dlatego mają 10% więcej obrażeń. A co za tym idzie, też mają 50 punktów zdrowia dodatkowego. Oraz to jest już moja stricte wymyślona rasa, czyli krakeni. Krakeni są 2 razy więksi od normalnych inklingów, co za tym idzie, mają 2 razy większy hitbox od normalnego inklinga. Są o połowę wolniejsi od normalnych inklingów. Zarówno chodzenie, jak i pływanie są bardzo powolni, ale mają 200 zdrowia w porównaniu do normalnych inklingów, gdzie oni mają 100, zadają 20% więcej obrażeń oraz krakeni, stąd wzięła się ich nazwa. Ich forma pływająca to wieczne Kraken Royal. I to nie jest tak, że oni są po prostu wiecznie Kraken Royal, tylko oni zamieniają się w formę pływającą, to pasywnie to jest Kraken Royal. Tyle. Czytaj, mają niezniszczalną formę pływającą. Wyobrażam sobie sytuację na HLM, gdzie Kraken po prostu zbiera na sobie całe agro, a reszta rozwala to, co atakuje Krakena, który jest po prostu w formie pływającej i ma na wszystko wyebane. To byłby bardzo fajny sposób na cheezowanie. A z uwagi na to, że Krakeni są w ciągłym stanie specjala, mają nieskończony tusz. Tusz im się nie kończy i też nie odnawiają go. No, skoro mają go nieskończonego, to nie mają po co go odnawiać, więc co powoduje, że mogą w nieskończoność strzelać albo w nieskończoność atakować. Nie muszą się przejmować w ogóle odnawianiem tuszu, w ogóle zużyciem tuszu, więc jeśli gramy Krakenem, który jest po prostu wielkim, potężnym stworem z bardzo ciężką łapą, który się nie męczy, no to zupełnie inaczej budujemy postać niż w momencie, kiedy gramy małym, szybkim, zwrotnym inklingiem. To są takie totalne 2 przeciwieństwa, co nie znaczy, że Kraken nie może zostać totalnie osaczony, zdominowany i zabity, bo wystarczy, że go na przykład Steel Eel odepchnie w stronę wody i Kraken ginie po prostu i tyle. I nic mu na to nie pomoże, więc Kraken też może zginąć. To nie jest tak, że ta postać jest nieśmiertelna. Ona ma dużo możliwości osłonięcia się przed śmiercią, ale kiedy zostanie sping-pongowany, wyrzucony za mapę, no to nic mu nie pomoże. Ta rasa też może zginąć. To nie jest tak, że to jest rasa całkowicie przegięta. Więc to są 4 rasy, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. No i możemy przejść do rozdziału postępami. Zapraszam. Dobrze, skoro jesteśmy już w rozdziale, chodzi tu o postęp gracza, to omówmy sobie, jak ten postęp w ogóle ma wyglądać, bo w ogólnym reworku, w głównym reworku, ja powiedziałem, że tam klasy levelują od 1 do 10 i na 5 i 10 zdobywają jakąś tam swoją dodatkową cechę, która bardziej ulepsza ich mechanikę, takie tam, ale nie powiedziałem, jak w ogóle ulepszamy klasy i jak w ogóle je rozwijamy. Głównie po to, żeby tamten film nie był wściekle długi, ale też dlatego, że nie za bardzo jeszcze miałem wtedy pomysłu, jak to zrobić, a oświecenie przyszło z dodatku. Ogólnie mój bieg łososiowy jest przemieszaniem side order z PvP, więc to było raczej do przewidzenia. Stwierdziłem, że będziemy ulepszać klasę tak samo jak w side order, z tym, że tak jak tutaj widzicie na tej grafice mamy dosyć dużo różnych rzeczy do ulepszenia. Powinny tutaj jeszcze być Power X i dedykowane łuski. W przypadku sabotażysty konkretnie chodzi mi o łuski przeciwników, łososiowych bossów, którzy wspomagają inne salmoidy w walce. Czytaj Big Shot, ponieważ on jest artylerzystą. Fish Fries, ponieważ oni zajmują się kontrolą mapy. I jeszcze Slamming Lead, ponieważ oni też dostarczają salmoidy bezpośrednio na pole walki, ale zauważcie, że żaden z tych, których wymieniłem, nie walczy bezpośrednio z graczem. O to tutaj chodzi, że daną klasę ulepszamy tymi dedykowanymi łuskami tych salmoidów, którzy najlepiej oddają duszę i gameplay danej klasy, czytaj postacie atakujące wszelakiego rodzaju, będą ulepszane łuskami tych, którzy aktywnie wyszukują i bezpośrednio walczą z graczem. O taką logikę mi tutaj chodzi, to możecie się domyślać, jakimi łuskami ulepsza się jakie klasy, jeśli tylko zastanowicie się, co te klasy robią, jakie jest ich zadanie, jacy przeciwnicy odpowiadają tym klasom. Przy czym to też może być fajna podpowiedź do tego, jak budować klasę. Jeśli ktoś nie wie, no to spójrzcie na łuski, spójrzcie, co ci bossowie robią, będziecie mogli lepiej zbudować swoją klasę w oparciu o tym. To jest takie trochę sprzężenie zwrotne, które
nie tylko jasno pokazuje, czego potrzebujecie, ale też jak budować daną klasę i w czym ta dana klasa jest dobra. Ułatwienie graczom ogarnięcia tego całego skomplikowanego systemu. A czemu mówię o skomplikowanym systemie? Bo potem w kolejnym rozdziale przejdziemy do wyposażenia i tam już zacznie się, no że tak powiem, hardkorowa jazda w składanie buildów, czyli to, co ja absolutnie uwielbiam i kocham. Jeszcze tak tylko wspomnę, że ten system teraz obowiązuje wszystkie klasy, czytaj, wszystkie klasy mają jakieś tam swoje rzeczy, które można im ulepszać. Każda klasa ma też swoją taką super zdolność, która totalnie przesadzona i jeszcze bardziej ulepsza działanie tej postaci. Na przykład ataker ma akcelerację, która powoduje, że cała jego prędkość ruchu przechodzi do jego obrażeń. Czytaj, ile macie tych walking speed i swim speed, to o tyle macie zwiększone jeszcze bazowe obrażenia i tak dalej, i tak dalej. To działa na każdą klasę. Jeśli chodzi o te ulepszenia, no to wyobraźmy sobie, że zebraliśmy wystarczająco dużo materiałów, ulepszyliśmy wszystkie możliwe ulepszenia danej klasy, na przykład dla klasy, powiedzmy, wybierzmy sobie tutaj jakąś snajper, nowy snajper, bo też zreworkowałem snajpera, ale dla nowego snajpera to będzie przeszywanie pancerza, szybkość ładowania, użyteczność granatów, obrażenia szybkiego strzału, obrażenia strzału ładowanego, takie rzeczy. No i tam oczywiście podstawowe fortyfikacja, odnawianie złamanego pancerza, ale to jest standard. Te są wspólne dla wszystkich istniejących klas. Granaty nie są wspólne dla wszystkich klas, ponieważ są klasy, zresztą w bonusie tego rozdziału przedstawię Wam kolejne klasy i jedna z nich nie ma granatów, więc jakby granaty nie są wspólne dla wszystkich, nie jest to generyczna wartość, ponieważ w niektórych wypadkach to byłby po prostu nul. Nie byłoby tego. Chodzi tutaj o to, że taki system ogólnie wzmacniania postaci wydaje mi się dość organiczny i działa w ten sposób, że im więcej mamy ulepszeń tych szczątkowych, tym wyższy ogólny poziom klasy. Po prostu gra będzie wyciągała średnią ze wszystkich ulepszeń klasy i wrzucała to do poziomu klasy. No jeśli macie ulepszone już wszystko na maksa, no to klasa od razu wskakuje na 10 poziom i tutaj nie ma żadnego filozofowania, ale tak to bierze średnią ze wszystkich szczątkowych poziomów, co oznacza, że no nie możecie zaniedbywać jakiegoś szczątkowego poziomu, ponieważ on będzie rzutował na to, będzie cała klasa na niższym poziomie, co może poskutkować tym, że nie dostaniecie tego buffa albo tej nowej mechaniki, albo tego czegoś, co ma ta klasa na 5. i 10. poziomie. Więc zachęcenie trochę kijem i marchewką, zarówno kijem i marchewką, do ulepszania wszystkiego mniej więcej porówno, a przynajmniej starania się, żeby ogólny poziom klasy był jak najwyższy. No i wyobraźmy sobie, że mamy ten 10. poziom klasy ogólnej, ulepszyliśmy już wszystko, co możemy, no i co? Koniec? No nie, ponieważ jest coś takiego jak prestiże. W pierwszym filmie nie miałem w ogóle jeszcze pojęcia, jak prestiże mogą działać i co mogą robić, ale teraz już wiem i teraz Wam powiem. Ogólnie prestiże działają w ten sposób, że każdy prestiż klasy podbija obrażenia zadawane przez tą klasę o 10%, ale równocześnie podbija koszt ulepszeń szczątkowych o 5%. Można sprestiżować daną klasę do 50 razy, co powoduje, że na maksymalnym 50 prestiżu mamy 500% więcej obrażeń, ale do ulepszeń szczątkowych na tym prestiżu potrzebujemy 2,5 raza więcej materiałów wszystkich niż na powiedzmy pierwszym prestiżu. I teraz jak usłyszeliście, że 500% więcej obrażeń, człowieku, co to jest? To jest przegięte. No nie, bo przypominam, że chociażby w pierwszym addonie mówiłem, że na poziomie trudności Fish Factory, czyli 500% i więcej, poziom życia wrogów rośnie dwukrotnie. Jest 2 razy więcej zdrowia oni mają, ale pragnę przypomnieć, że w poprzednim addonie, w pierwszym addonie mówiłem, że Big Bossowie
i Łososiowy Królowiec, ich zdrowie skaluje się procentowo z poziomem trudności, czyli na poziomie Fish Factory 500% zagrożenia, 500% więcej zdrowia już z samego faktu poziomu zagrożenia. Wychodzi nam, że chociażby Joe, właśnie Fish Factory 500% zagrożenia, ma, uwaga, ponad 1,5 miliona zdrowia. Więc jednak te zwiększenie obrażeń o 500% no będzie nam potrzebne, a raczej powiedziałbym, że wręcz wymagane. Ale nie tylko klasę można prestiżować konto 50 razy. Za każdy poziom prestiżu konta dostajemy 2% więcej materiałów zdobywanych na misji, czyli finalnie zdobywamy ich 100% więcej niż tak normalnie, co ma trochę osłabić ten giga grind, który tutaj będzie uskuteczniany. No, a jeśli chodzi o te rzeczy do kustomizacji konta, czytaj właśnie banery, to co ja nazywam baretkami, będzie się je dostawało po prostu na każdym kolejnym 10. poziomie prestiżu, 10, 20, 30, 40, 50, czyli tak naprawdę idziemy tak jak normalnie za poziomy świeżości dostaję jakieś tam bibelociki do konta i to też będą tematyczne bibelociki, czytaj na 50. poziomie prestiżu dostajemy na przykład złoty banner i złoty sticker danej klasy. No i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o sam system rozwoju i postępu klas i konta. Teraz chcę Wam przedstawić 3 nowe klasy, które wymyśliłem, które wydają mi się dosyć ciekawe i fajne. Po pierwsze, jest to klasa, która już była, nie jest nowa, ale zostanie zmieniona. Tak, rework do reworku, ponieważ snajper na początku był wspomagających, ale uznałem, że za bardzo skupia się na zadawaniu obrażeń, więc przeniosłem go do klas atakujących, więc teraz już są 4 klasy atakujące, nie 3, tak jak było oryginalnie. I wydaje mi się, że najlepszą osobą do zaprezentowania klasy snajpera, no jednak będzie moja waifu, czytaj Maria. I jak teraz działa snajper? Snajper, tak jak już mówiłem, ma do ulepszania kilka rzeczy. Po pierwsze to jest przebijanie pancerza. I co to robi? Chodzi o to, że każdy poziom przebicia pancerza daje Wam kolejny main piercing. Ma ten quick charge, czyli coraz szybsze ładowanie. Nie procentowo, tak jak daje nam clip, tylko jednostkowo. Po prostu o ileś tam jednostek szybciej to się będzie ładowało. No i jeszcze jedna rzecz, którą snajperowi można ulepszyć, taka jego super zdolność można powiedzieć, która kosztuje absolutnie dużo za dużo, ale też dużo za dużo daje, mianowicie multi-charger. Każdy kolejny poziom tego ulepszenia powoduje, że każdy charger może zostać naładowany jeszcze jeden raz, aż do 5. poziomu, gdzie można naładować aż 4 dodatkowe okręgi wokół celownika, wypalić strzałem, który zadaje 4-krotne podstawowe obrażenia ładowanego strzału. Przy czym każdy kolejny krążek ma dokładnie takie samo zapotrzebowanie na tusz jak oryginalne ładowanie, więc bardzo możliwe, że pojedynczy 4-krotnie naładowany strzał zeżre Wam absolutnie cały tusz, jaki macie. No i granat, ponieważ ta klasa też ma 2 granaty, to Angler Shot i Autobomba. Żadna klasa nie miała autobomby w oryginale, więc teraz snajper ma Angler Shot i Autobombę. I co ta klasa zyskuje na 5. i 10. poziomie i też jaka jest mechanika tej klasy? Mechaniką tej klasy jest to, że snajper ma auto-aima, wszystkie chargery mają auto-aim. Na 5. poziomie quick shot, czyli to jeśli nie naładujecie do końca chargera, quickshot ma 2 razy większe obrażenia, a na 10. poziomie full shot, czyli ten w momencie, kiedy rzeczywiście naładujecie do chargera i wypalicie przeciwnika, przeciwnik dostanie 4 razy większe obrażenia niż normalnie. Dlatego mówiłem, że ta klasa ma absurdalnie masywne obrażenia, stąd też jej logo nie jest bez powodu. Ta klasa rzeczywiście może odstrzelić Kochozulę na raz. Jeśli ją dobrze zbudujecie i wymaksujecie, ta klasa może odstrzelić na przykład Eliterem Kochozulę na raz. I teraz tak, sabotażysta, czyli totalnie nowa klasa, która zastąpiła nam snajpera na miejscu klasy wspomagającej, bo tak to wspomagające miałyby tylko 2 klasy, a teraz sabotażysta wskoczył na miejsce, z którego wyleciał snajper. I sabotażysta działa w ten sposób, że jego zamysłem jest osłabianie wrogów. No, tak jak
sama nazwa wskazuje, sabotażysta sabotuje działania wroga. Ma burst bombę, ponieważ burst bomba ma duży zasięg eksplozji i bardzo łatwo byłoby nią oznaczać wrogów i point sensor. I teraz tak, jego mechaniką jest to, że każde zadane obrażenie przez niego, każde trafienie we wrogę, nieważne czym, oznacza przeciwnika. Tak jak dawniej snajper, tak teraz ma to sabotażysta i oznaczeni przeciwnicy odnoszą podwójne obrażenia. Jako ulepszenie szczątkowe ma przedłużenie czasu trwania oznaczenia. Siła tego osłabienia, czytaj już nie raz 2, a razy 3, 4, maksymalnie do 5 razy. Zwiększenie obrażeń podstawowych, plus ma jeszcze super zdolność wielooznaczenie, które pozwala mu, tak jak sama nazwa wskazuje, oznaczyć tego samego przeciwnika wielokrotnie, a konkretnie maksymalnie 4 razy. I teraz tak, na 5. poziomie oznaczenie nakłada jeszcze jeden debuff, który odziera przeciwników z pancerza. Jeśli jest jakiś przeciwnik, który ma pancerz i on został oznaczony, teraz strzelając w niego zadajecie mu normalne obrażenia, te pociski się nie odbijają. Na 10. poziomie zyskuje coś, co nazwałem przeciążeniem. Polega to na tym, że jeśli nałożymy ten wieloznacznik, tak, kolejne poziomy znacznika i przebijemy limit, nałożymy 5, to przeciwnik wybuchnie w tym momencie, zadając obrażenia od maksymalnego zdrowia razy ilość znaczników, które były w momencie eksplozji, czytaj maksymalnie 4. Czyli może zadać 4 razy swoje zdrowie na jakimś tam obszarze. Po prostu jako eksplozję i to się zawsze liczy jako eksplozja. Mówię, ta klasa jest bardzo silna, bardzo mocna, ale tylko jeśli rzeczywiście wykorzystujecie jej mechanikę, czyli rzeczywiście oznaczacie wrogów tak masowo. Nie tylko sobie strzelacie i oznaczacie pojedynczo, rzucacie tymi point sensorami, tymi burst bombami. Wtedy wszyscy korzystają, bo każdy może do oznaczonego przeciwnika strzelać normalnie, jeśli sabotażysta jest już na 5. poziomie co najmniej. Kolejną klasą, jaką przedstawię Wam, jest to kolejna klasa techniczna, czyli techniczne klasy mają już 4 klasy, a nie 3. I ta techniczna klasa to Squid O Murai, czyli samuraj, tylko że kamarnic. I jak działa Squid O Murai? Jest to klasa techniczna, a więc ma niestandardowe mechaniki, takie, których nie ma w grze. I ta klasa nie posiada żadnych granatów. Zamiast granatów ma możliwość aktywnego przełączania wyposażenia. Jako jedyna klasa w grze może zabrać na misję 2 bronie. Jedną zawsze ma na plecach, drugą zawsze ma wyekwipowaną. To oznacza, że możecie zabrać na misję 2 specjale. Niestety, przełączycie się na daną broń, to specjal Wam się resetuje i musicie go ładować od nowa. Bronie przełączamy na krzyżaku, tak jak normalnie przełączamy granaty na krzyżaku, tylko że teraz tutaj mamy 2 bronie. I jedna z tych broni to musi być broń biała, a druga to musi być broń palna. Nie można wziąć 2 broni białych ani 2 broni palnych. I to jest jego mechanika. On to ma zawsze od początku na 0. poziomie. I teraz jakie ma szczątkowe ulepszenia? Takie podstawowe, czytaj obrażenia broni białej, obrażenia broni palnej oraz Special Saver przy przełączaniu nie do maksa, nie do 80%, ale do 50% ten właśnie przy przełączeniu broni. Przy czym normalny Special Saver nie działa na to, bo normalny Special Saver ratuje Wam specjala tylko w momencie, kiedy zginiecie, a ten ratuje go w momencie, kiedy przełączacie broń. Ale możecie mieć 2 różne specjale. Mechanika, którą on zdobywa na 5. poziomie, wzmocnienie przełączenia. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że po przełączeniu broni ta broń będzie przez 3 sekundy zadawała wzmocnione, czy tutaj podwojone obrażenia. No i jaki będzie indykator tego? W momencie, kiedy będziecie mieć wzmocnioną broń, ta kropka będzie się świeciła, tak jak świeci się w momencie, kiedy odnawia Wam się tuż do możliwości rzucenia granatem, tak ona będzie się świeciła przez cały czas, przez te 3 sekundy, kiedy macie podbite obrażenia, ale to wzmocnienie działa tylko do 1. ataku. Jeśli zaatakujecie raz i traficie, to te podwojone obrażenia się wyłączają. I na 10. poziomie to okno, kiedy możecie zadać podwójne obrażenia,
trwa nie 3 sekundy, tylko 5 sekund. Ilość tych okien jest zwiększona. Możecie zadać 2 razy zwiększone obrażenia, zanim to się wyłączy. Tak jeszcze tylko wspomnę, że to ma cooldown. Po zużyciu tego wzmocnienia, wzmocnienie nie może się załączyć przez 3 sekundy na obu poziomach. Więc to jest klasa Squid Muraya, który jest totalnie inny od tego, jak normalnie gramy, no bo teraz możemy mieć 2 bronie i przełączać je aktywnie. Też możemy mieć 2 specjale, które mogą się uzupełniać albo mogą być totalnie do różnych rzeczy. To jest niezwykle zróżnicowana i bardzo wszechstronna klasa, którą sądzę, że wiele osób by polubiło, mimo że jest bardzo niestandardowa, jest bardzo przyjemna do gry. Tak coś czuję. No i teraz czas na klasę, która chodziła mi po głowie jeszcze podczas pierwszego filmu, ale ponownie odcinek byłby zbyt długi. Tak więc wrzucam ją tutaj. Jest to klasa jedyna z typu sekretnego, jaki jest w grze. Żeby ją odblokować, musicie przejść kampanię i ulepszyć tego Little Buddy do maksymalnego poziomu. Dopiero wtedy odblokowuje się ta klasa, żeby po prostu kampania nie tylko dawała wam coś do multika, ale dawała wam też coś do koopa. Po to ta klasa jest i to jest zaklinacz salmoidów. Bardzo nietypowa klasa, ponieważ ona jest inżynierem, ale inaczej. No inżynier ma te swoje 2 autowieżyczki, za to zaklinacz salmoidów ma 4 salmoidy, które razem z nią łażą. 2 tymi salmoidami możemy rzucać, a 2 są jako nasze bodyguardy, które nas chronią. Wszystkie salmoidy kopiują wszystkie nasze ulepszenia i karteczki, skalują się z naszymi obrażeniami i naszą defensywą. Więc to jest tak naprawdę jakbyście mieli nagle 5 graczy ze sobą dodatkowo. No bo macie głównego gracza plus jeszcze jego salmoidy. Ta klasa nie posiada żadnych granatów, a ulepszenia szczątkowe tej klasy to zwiększone obrażenia salmoidów, zwiększony pancerz salmoidów, zwiększona prędkość odrodzenia salmoidów, bo tak te salmoidy się odradzają, tak jak Little Buddy, on potrafi się odradzać, jako chyba jedyny salmoid w ogóle w Splatoonie trójce potrafi się odradzać. Ci tak samo się odradzają oraz ich prędkość ataku jeszcze można ulepszać, poza tymi właśnie generycznymi ulepszeniami. No i na 5. poziomie ta klasa, a właściwie salmoidy się rozwijają. Te 2 narybki, które mogliśmy rzucać, zamieniają się w czamy, którymi też możemy rzucać, ale to później. Na 10. poziomie te 2 czamy, które z nami cały czas łaziły, zamieniają się w kohoki, łażą cały czas z nami i nas bronią. Te kohoki są powolne, tak jak to zwykłe kohoki, więc raczej gracz nie powinien być szybki. Też nie powinien za bardzo biegać po mapie, bo te kohoki po prostu za nim nie nadążą. A to jest jedyna defensywa, jaką on ma. I teraz tak, powiedziałem, że ta klasa nie ma granatu. Jest to po części prawda, bo nie ma takich zwykłych granatów, ale może rzucać albo jeszcze wtedy nalepkami, które po prostu tam tłuką przeciwników, jeśli zostaną w nich rzuceni, albo potem może rzucać tymi czamami. Jeśli trafi się nimi w przeciwnika, to one niczym latające włócznie po prostu atakują, będą latać i przeszywać przeciwnika, zadając mu masywne obrażenia i będą to robić do momentu, aż nie zabiją tego wroga. I tak, to jest cała właściwie ta klasa, bonusowa klasa właśnie nawiązująca do kampanii trójki i to właściwie tyle, jeśli chodzi o tą klasę i o ten rozdział. Tak naprawdę w tym momencie możemy już przejść spokojnie do wyposażenia. Dobrze, to jak jesteśmy już w rozdziale o wyposażeniu, no to możemy przejść już do... I teraz takie szybkie przypomnienie, że w moim reworku ekwipunek jest, jak to ja lubię nazywać, wzmocniony. Mamy 3 gniazda na ubranie, 1 gniazdo na pancerz, 1 gniazdo na broń. Chyba że gramy z Squidem Murajem, no to mamy 2 gniazda, gniazdo na specjala. No i jeszcze do broni możemy wczepić 6 kolorowych klipów, zależnie od jej poziomu świeżości. Granaty są przypisane do klas. I to jest wszystko, co możemy wyekwipować. I teraz, jeśli mamy w pełni ulepszony, czytaj 5-gwiazdkowy jakiś tam element wyposażenia wszystkimi gniazdami zajętymi tą samą umiejętnością, to tą umiejętność mamy na 150 poziomie. I co to oznacza? Dla różnych umiejętności oznacza to
różne rzeczy, ponieważ normalnie w Splatoonie, chociażby dwójce, trójce, jedynce pewnie też, umiejętności dają wartości procentowe, ale przypominam, że w tym reworku mamy dostęp do kolorowych klipów na broni, a one mają w większości też wartości procentowe, więc że dużo lepszym pomysłem będzie przekonwertować niektóre z procentowych ulepszeń zdolności na liczbowe. I te, które zostały przemienione na liczbowe, to są te. Zamysł jest taki, żeby zdolności, które są przemienione na liczbowe, były jako procentowe w karteczkach. Chodzi o to, żebyście mieli zarówno możliwość zwiększania bazowych, liczbowych wartości, jak i procentowego przyrostu. Wcześniej w głównym reworku powiedziałem, że zdublowane umiejętności wylatują z karteczek, więc tego zwykłego ink damage'a całego, takiego ogólnego nie mamy, ale mamy te zależne od zasięgu. No i jeśli umiejętność jest liczbowa, to zachowuje się tak jak normalna umiejętność, możecie tego ile chcecie, nawet całe wyposażenie możecie zasrać tą umiejętnością, a i tak system, który limituje wam użycie danej umiejętności, ma to gdzieś. Jego interesują tylko zdolności procentowe, jak na przykład Inksaver czy Mitygacja. Ogólnie, które bazują na procentach, mają level cap. Maksymalny poziom dla tych umiejętności to 150, czyli całe jedno ubranie z tą umiejętnością i to jest maks, więcej już tego mieć nie możecie po prostu, bo system wam to zablokuje, dlatego że przekonałem w moich obliczeniach, żeby na przykład nie mieć 160% mitygacji, czyli co, będziecie dostawać 60% zdrowia, jak będziecie otrzymywać obrażenia? No nie, jest bez sensu. Żeby czemuś takiemu zapobiec, bo niektóre zdolności, gdyby przekręciły się na negatywne wartości, że tak powiem, to mogłoby to całkowicie zepsuć grę. Jeśli macie umiejętności te same na każdym gnieździe w wyposażeniu, to macie umiejętność na 57 poziomie, co daje wam około 30% danej rzeczy, jeśli chodzi o procentów. No ale tutaj mamy 150, czyli to jest 30% plus 20%, idąc tą nomenklaturą. No jeśli 57 to jest 30%, to 150 to będzie około 80%, jako że ten rework jest, że tak powiem, nastawiony na gracza 150, czyli tym maksie procentowym, zyskujemy te 80%. Już tak, żeby trochę ułatwić zadanie graczowi, żeby to nie było 70 coś tam, tylko rzeczywiście to 80 na równo. Defensywa, jak obliczyłem sobie na maksa, jeśli będziemy mieć defensywę, to będziemy mieć około 60 coś procent, że ciężki przy rozbitym pancerzu na maksa, czy tutaj kiedy już ma tylko ubrania, powoduje to, że zgodnie z jego mechaniką on ma wtedy 40% mitygacji bazowej. Będą te wartości minusowe w tym momencie, więc ja zmieniłbym teraz już tą bazową mitygację ciężkiego o 8% i wtedy to się spina. No i tak to ogólnie będzie działało, jeśli chodzi o zdolności. No i teraz przejdźmy do broni Grisko, które chciałem zrobić tak trochę jak bronie Kuwy. Jeśli gracie w Warframe'a, to wiecie, jeśli nie gracie, to zaraz wam powiem, że w Warframe'ie mamy coś takiego jak bronie Kuwy, które mają procentowe obrażenia żywiołowe, które zależą od licza, który na początku miał tą broń, potem my tą broń mu zabieramy i możemy jej używać, jeśli go zabijemy. To jest taka mechanika. I teraz tak, jeśli chodzi o przenosiny tej mechaniki, no to w Splatoonie nie mamy żywiołów. Tak, mamy po prostu teoretycznie, mamy zwykłe obrażenia i obrażenia gniotące, a ja nawet nie wiedziałem, że one istnieją, bo nie wiem czy wiecie, ale rollery mają obrażenia gniotące i blastery też mają obrażenia gniotące. Nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę, a jako że system Kuwy polega na żywiołach, wydaje się, że przenosiny tego systemu do Splatoona są niemożliwe. No nie, są możliwe. Przypominam, że w moim reworku mamy coś takiego jak dedykowane łuski. Bardzo rzadko po pokonaniu łososiowego króla jakiegoś
mogą z niego wypaść jego dedykowane łuski. Szansa jest bardzo mała, ona rośnie w miarę jak jesteśmy na coraz wyższych poziomach trudności, aż do 0,1% ona rośnie. Jeśli zdobędziemy jakąś łuskę, najlepsza łuska jest oczywiście od Joe, potem Kohozulla, a najgorsze łuski ma Horror Boros, no bo Horror Boros wydaje się najprostszym i tak naprawdę jest najprostszym i najłatwiejszym bossem ze wszystkich. Potem jest właśnie Kohozulla, a na końcu jest Joe i możemy taką tak zwaną królewską łuskę, bo to się będzie nazywało królewskie łuski i tą królewską łuskę możemy zanieść do Octi i ona nam ulepszy naszą broń Grisco o jakiś procent obrażeń bazowych. Horror Boros daje nam 1% obrażeń, Kohozulla daje nam 3% obrażeń, a Joe daje nam 5%. Wszechpaszcza nie ma swojej dedykowanej łuski, ponieważ Wszechpaszcza jest takim stricte wyczynowym bossem, który jest po prostu dodatkiem i nie wchodzi jakby w główny tor rozgrywki. Ona jest rzeczywiście wyczynową, dodatkową falą i gra zakłada, że nie musicie jej robić w ten sposób. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o cały mój rework i te addony. I to wszystko. Sądzę, że w ten sposób zrobione łososioidy będą naprawdę bardzo fajne, naprawdę bardzo przyjemne do gry. Tak naprawdę ja to trochę przerobiłem na kampanię do 2. Nie oszukujmy się, bo jeśli macie dobre wyposażenie, wyekspioną klasę i broń blisko z kilkunastoma, może nawet wbitymi królewskimi łuskami, to możecie grać sami na Fish Factory. No, to się tak naprawdę zamienia w kampanię do 2, ale tylko przy założeniu, że rzeczywiście rozumiecie mechanikę swojej klasy, rozumiecie jak ją budować, wiecie jak ją wykorzystać i używacie swojej broni, która wam po prostu pasuje i którą umiecie grać i którą lubicie, to ten tryb może być dużo przyjemniejszy od tego, co mamy teraz. To jest wszystko, co mam wam dzisiaj do powiedzenia. Wszystko, co mam wam do powiedzenia też w kwestii tych reworków. Następne rzeczy ze Splatoona już będą stricte animacjami, gdzie mam kilka fajnych pomysłów na różne rzeczy, ale to zobaczycie wszystko w swoim czasie. To pa!